Usuwanie miejsc parkingowych w miastach na rzecz tworzenia pasów zieleni, potencjalne podwyższanie podatków pod pretekstem walki z ociepleniem klimatu i protesty młodzieżowe odbywające się w miastach Europy i Polski to tylko kilka przykładów tego, jak utrudnia nam się życie w celu dbania o środowisko. Po co właściwie to robimy i dlaczego wmawia nam się, że musimy obniżyć komfort własnego życia w celu dbania o środowisko? Dzisiaj przyjrzymy się, w jaki sposób ludzkość zagraża środowisku naturalnemu i dlaczego dbanie o nie jest tak ważne z punktu widzenia naszego dobrobytu. Zapraszam na materiał. Szacuje się, że na świecie mamy około 8,5 miliona gatunków roślin i zwierząt. Liczba ta waha się gdzieś między 5 a 10 milionami. Jak do tej pory udało nam się zidentyfikować i opisać około 2 miliony różnych gatunków. Z kolei przeszło 8 tysięcy gatunków zwierząt jest w tej chwili zagrożonych wyginięciem. Nadmierna eksploatacja, czyli deforestacja, polowanie, rybołówstwo i zbieranie roślin są zagrożeniem dla największej ilości gatunków, bo aż ponad 6 tysięcy. Z kolei rolnictwo jest drugim największym źródłem zagrożenia dla dzikiej przyrody. Zwiększanie terenów pod produkcję rolną jest główną przyczyną wycinki lasów, gdyż aż 40% wycinki lasów tropikalnych odbywa się na rzecz paszy potrzebnej do produkcji wołowiny. 18% lasów zostało z kolei wyciętych pod produkcję oleju palmowego i soi, a 13% do papieru i drewna. Chwila. Olej palmowy i soja odpowiadają za aż 18% wycinki lasów? Czyli co, szachmat weganie? No właśnie nie, bo przygniatająca ilość soi jest uprawiana, by wyprodukować mięso i nabiał. Tak naprawdę tylko około 7% światowej produkcji soi jest bezpośrednio spożywane przez człowieka w formie tofu czy mleka sojowego, a ponad 3/4 światowej produkcji wykorzystywane jest na pasze dla zwierząt hodowlanych. Słyszeliście kiedyś o stwierdzeniach takich jak: gdyby wszyscy żyli tak jak ludzie w Stanach Zjednoczonych, to potrzebowalibyśmy 5 planet. Albo od dzisiaj ludzkość żyje na kredyt. Te stwierdzenia odwołują się do tempa, w jakim zużywamy zasoby naturalne w porównaniu do tempa, w jakim mogą się one zregenerować. Zasoby naturalne możemy podzielić na odnawialne i nieodnawialne. Do tych pierwszych zaliczają się chociażby gleba, lasy, woda, wiatr czy zwierzęta, np. ryby. Do źródeł nieodnawialnych zaliczamy zasoby mineralne czy paliwa kopalne. Człowiek swoją aktywnością zużywa te zasoby poprzez uprawianie rolnictwa, zużywanie wody, rybołówstwo, górnictwo czy użycie paliw kopalnych. Obecnie zużywamy zasoby ziemskie szybciej niż są one w stanie się regenerować i dlatego ludzkość od 29 lipca żyje do końca roku na kredyt, ponieważ zużyliśmy wszystkie zasoby naturalne, które byłyby w stanie odnowić się dla nas w tym roku. Innym sposobem określania tempa, z jakim zużywamy zasoby ziemskie, jest określenie, ile planet potrzebowalibyśmy, aby mieć wystarczająco dużo terenu i wody, na których potrzebne nam zasoby mogły się zregenerować. Przy obecnej konsumpcji nasze zapotrzebowanie przekracza 1,5 globu. Gdyby wszyscy na świecie żyli na takim samym poziomie jak Polacy, potrzebowalibyśmy z kolei prawie 3 planet takich jak nasza. Dlaczego tak się dzieje? Pierwszym powodem zużywania tak dużej ilości zasobów naturalnych jest tempo, z jakim rozrasta się nasza populacja. W momencie, w którym kręcę ten film, jest nas już prawie 8 miliardów, a to, mówiąc kolokwialnie, oznacza całe mnóstwo gęb do wyżywienia. Drugim powodem są złe praktyki rolnicze. Nieprawidłowe nawadnianie prowadzi do alkalizacji i zasolenia gleb. Nadmierne użycie herbicydów, pestycydów i środków grzybobójczych przyczynia się z kolei do niedostatecznej ilości ważnych składników odżywczych potrzebnych glebie. Kolejną przyczyną wyczerpywania się zasobów naturalnych jest deforestacja, o której wspomniałam już w tym filmie. Nadmierne wycinanie drzew ma negatywny wpływ nie tylko na bioróżnorodność, ale prowadzi także do erozji gleby. Niezaprzeczalnym jest fakt, że na naszej Ziemi było już o wiele zimniej i o wiele goręcej niż jest dzisiaj. Dla przykładu, słyszeliście kiedyś o takim określeniu jak Ziemia Śnieżka? Był to moment w historii naszego globu, kiedy był on pokryty lodowcem, a na planecie panowała wieczna zima, która mogła trwać nawet 10 milionów lat. A co z momentami w historii naszego globu, kiedy było już cieplej niż dzisiaj? Było kilka takich momentów. Dla przykładu, około 500 milionów lat temu średnia temperatura powierzchni Ziemi wynosiła około 32 stopni.
Z kolei dzisiaj, tak dla porównania, średnia temperatura Ziemi wynosi zaledwie 15 stopni Celsjusza. Pamiętajcie jednak, że ludzkość w znanej nam dzisiaj formie istnieje dopiero od około 200 tysięcy lat, a cywilizacja, jaką znamy, od dopiero 6 tysięcy lat. Na Ziemi od mniej więcej 10 tysięcy lat klimat stał się stabilny, co pozwoliło naszemu gatunkowi na rozkwit. Jeśli chodzi o dzisiejszą zmianę klimatu, to problem tkwi w jej przyczynie. Nie jest ona bowiem spowodowana podwyższoną aktywnością Słońca ani erupcją wulkanów, tylko aktywnością człowieka, w efekcie której wydzielane są do atmosfery gazy cieplarniane, takie jak dwutlenek węgla. Stężenie dwutlenku węgla w atmosferze nie przekroczyło 300 cząsteczek na milion przez ostatnie 800 tysięcy lat. Było tak aż do rewolucji przemysłowej, od kiedy stężenie CO2 przekroczyło nie tylko 300, ale 400 cząsteczek na milion. To właśnie stężenie tego i innych gazów cieplarnianych przyczynia się do ocieplenia klimatu. Gazy cieplarniane pochłaniają promienie podczerwone i powstrzymują je przed przedostaniem się do przestrzeni kosmicznej, w konsekwencji czego temperatura atmosfery i powierzchni ziemskiej się podwyższa. Przyczyną wydzielania gazów cieplarnianych jest przede wszystkim sposób, w jaki pobieramy energię potrzebną do przemysłu czy transportu, ale także sposób, w jaki pozyskujemy naszą żywność. Trudno nie zauważyć, że za przyczynami zwiększonych emisji gazów cieplarnianych kryje się także podwyższony komfort życia, o czym mówiłam już w jednym z wcześniejszych filmów. Ingerencja człowieka w środowisko naturalne wcale nie jest taka niewinna, jak mogłoby się wydawać. Jasne, jesteśmy gatunkiem, który zdominował tę planetę, ale to właśnie nasza dominacja stanowi teraz niebezpieczeństwo dla nas samych. Zachowanie bioróżnorodności jest kluczowe dla utrzymania wszelkiego życia na Ziemi, ale jest także ważne dla utrzymania działalności naszej gospodarki. Przykład? Chociażby zapylacze, które przyczyniając się do produkcji roślin, pomagają wygenerować ponad 500 miliardów dolarów rocznie. Ludzka ingerencja w bioróżnorodność to nie tylko powodowanie strat w naszej gospodarce, ale także igranie z naszym zdrowiem. Szacuje się, że 75% chorób zakaźnych u ludzi przekazywanych jest na człowieka przez zwierzęta. Patogeny rozwijają się świetnie tam, gdzie człowiek ingeruje w środowisko naturalne, na przykład poprzez wycinkę drzew czy zmienianie terenów pod uprawy rolne. Zasoby naturalne, czy to odnawialne, czy nie, stoją za jakością życia, jaką dziś znamy. A jednak ponad 2 miliardy ludzi żyją w miejscach dotkniętych stresem wodnym, a globalne ocieplenie tę sytuację pogorszy. Jeśli chodzi o zasoby nieodnawialne, takie jak metale ziem rzadkich czy paliwa kopalne, to z czasem staną się one droższe, co sprawi, że będą trudniej dostępne do zaspokojenia naszych potrzeb. Z kolei globalne ocieplenie, o którym wciąż mamy tendencję do mówienia jako o czymś, co wydarzy się w przyszłości, dzieje się tu i teraz, na naszych oczach. Średnia temperatura Ziemi już podniosła się o 1 stopień od rewolucji przemysłowej i w ciągu najbliższych dekad dalej będzie się podnosić. Fale upałów, które możemy obserwować już także w Polsce, stają się z roku na rok coraz dłuższe i są one niebezpieczne nie tylko przez bezpośredni związek ze śmiercią osób chorujących na choroby serca czy układu oddechowego, ale także pośrednio, ponieważ podnoszą one poziom ozonu i innych zanieczyszczeń powietrza, które pogarszają te choroby. Od lat 60. ilość naturalnych klęsk żywiołowych zwiększyła się ponad 3-krotnie, co przyczynia się do ponad 60 tysięcy śmierci rocznie, głównie w krajach rozwijających się. Podnoszenie się poziomów mórz i oceanów oraz ekstremalne zjawiska pogodowe zniszczą nie tylko domy i dobytki całego życia niektórych osób, ale także placówki medyczne, co jest tym bardziej martwiące, że ponad połowa ludzkości żyje nie dalej niż 60 km od wybrzeża. Koniec końców, Ziemia jest niczym innym jak tylko wielką skałą, która znała już w swojej historii nie tylko masowe wymieranie gatunków, ale także ekstremalne temperatury. Dlatego tak ważne jest, abyśmy zrozumieli, że działalność człowieka jest niebezpieczeństwem nie dla planety, ale dla nas samych. Jeżeli zdamy sobie z tego sprawę, wtedy możemy zacząć traktować problemy środowiskowe jak nasze problemy. Usunięcie miejsca parkingowego z miasta na rzecz stworzenia pasa zieleni nie tylko pomoże usunąć część mikrocząsteczek znajdujących się w powietrzu, które są szkodliwe dla naszego zdrowia, ale także pomoże spowolnić ich wydzielanie, jeżeli część mieszkańców przesiądzie się z samochodów na rowery. Pieniądze z podatków pomogłyby finansować projekty mogące pomóc nam chociażby na zmienienie źródeł energii na mniej szkodliwe, a protesty klimatyczne pomogą uświadamiać nas o skali problemu, która dotyka nie ludzi w odległym miejscu i dalekiej przyszłości, ale nas samych. Być może zamiast mówić o ochronie środowiska, powinniśmy zacząć mówić o ochronie ludzkości, a w ten sposób więcej osób zdałoby sobie sprawę, że problem ten dotyczy nas wszystkich, bez względu na to, czy jest w centrum naszego zainteresowania, czy też nie.
Jakkolwiek trudny jest to temat, pamiętajmy, że dalej istnieje nadzieja na zmianę na lepsze. Jednak zmiana nie nastąpi bez osób świadomych problemu i zainspirowanych do działania. Dlatego proszę, nie chowajmy głowy w piasek i pamiętajmy, że dalej możemy wspólnie zdziałać coś na rzecz naszej planety, a raczej na rzecz nas samych. Pamiętajcie także, że każde udostępnienie, like i komentarz pomagają mi wybić ten film i dotrzeć do większej ilości osób, które potencjalnie mogłyby zainteresować się problemem i stać się zainspirowane do działania. Serdecznie dziękuję za Waszą uwagę. Widzimy się następnym razem. Cześć!